Wy nagrywacie mnie, więc ja nagrywam Was. Wyszło słońce, pojawiła się piękna pogoda, więc my również wychynęliśmy ze swojej jamy. Wyszliśmy na zewnątrz po to, żeby zrecenzować nowego gimbala Fejutek. Zapraszam do recenzji. Ludzie dzielą się na tych, którzy używają gimbali i na tych, którzy będą używali gimbali, bo dopiero muszą odkryć, czym te rozwiązania są. To jest mój drugi gimbal, który recenzuję. Pierwszy miałem DJI OM4, a teraz mam Fejuteka. No i tak jak widzicie, urządzenie, którego zadaniem jest stabilizacja obrazu, gdy idziemy, albo gdy chcemy właśnie zrobić jakieś przybliżenie i nie chcemy, żeby to było takie urywane nagrywanie, tylko żeby to wszystko było idealnie płynne. I powiem szczerze, że oczywiście jest coś takiego jak cyfrowa stabilizacja obrazu i możemy ją na przykład znaleźć w tym iPhone'ie, którego mam tutaj, ale to nie jest to samo, co zwykły obraz, co zwykły gimbal. I tak jak widzicie, różnego rodzaju ujęcia, przybliżenia albo ruch, to zawsze są to ujęcia nagrywane właśnie takim urządzeniem. Więc dzisiaj pokażę Wam kolejnego gimbala, powiem Wam, co jest w nim fajnego, co można w nim poprawić. No jak widzicie, jest to dosyć takie poręczne i małe urządzenie, więc idealne rozwiązanie również na podróż. Teraz czas na specyfikację techniczną. Więc tak, model, który dzisiaj recenzujemy, to jest Fejutek Vlog Pocket 2, czyli gimbal dla vlogerów między innymi. Jego kolor to jest czarny, czyli taki dla mnie adekwatny. Jeżeli chodzi o zakres obrotu osi, to jest 165 stopni, tilt, roll 323, a pan 330. Wymiary takiego rozłożonego gimbala to jest prawie 25 cm na 9,5 cm na 6,4 cm. A gdy go złożymy, to już on jest wtedy jeszcze bardziej kompaktowy, bo ma tylko 14,6 cm, 11,1 cm i 5,8 cm. Waga to 272 gramy. Jest w stanie maksymalnie mieć udźwig 250 gram, czyli spokojnie telefony udźwignie. Coś większego no to już nie bardzo. Port ładowania to jest USB-C. Więc już mamy nowy sposób ładowania. Czas pracy na jednym ładowaniu jest maksymalnie 9 godzin, ale przy obciążeniu 150 gram. Czas ładowania akumulatora to jest około 1,5 godziny. No i kompatybilność to smartfon o wadze do 250 gram. Nie wiem, czy macie cięższe smartfony. Jeżeli tak, to czy to są faktycznie telefony. No i szerokość od 41 do 89 mm. A aplikacja, której używamy do tego gimbala, to jest Feju On i ona jest na system Android powyżej 6 i na iOS-a powyżej 9. Co dostajemy w zestawie z tym oto gimbalem? Zresztą tak jak widzicie, on jest naprawdę leciutki. Ja go sobie mogę nawet tak trzymać. Dobra. Mamy taki statyw, który przykręcamy tutaj. Cyk. Rozwijamy i dzięki temu możemy mieć również statyw. To jest bardzo fajne, że do gimbali mamy takie dodatki, bo dzięki temu są one wielofunkcyjne. A poza tym statywem mamy taki oto woreczek, dzięki któremu możemy schować nasz gimbal i instrukcję obsługi, polskiego brak, no i kabelek USB-C. Teraz pokażę Wam jego budowę, rozłożę go, złożę i przejdę przez wszystkie przyciski, które się na nim znajdują, żebyście wiedzieli dokładnie, no cóż, co możemy na nim znaleźć. Zacznijmy od tego, że ja go sobie rozłożę. Jedyny element przy rozkładaniu, który musimy zablokować, to jest ta gałka, żeby nam nie latał telefon i odblokowujemy sobie tutaj wszystko i w ten sposób gimbal już jest gotowy do akcji. Gdy chcemy go złożyć, to musimy ponownie zablokować ten element, ten odblokować i tutaj ponownie zablokować. Mamy wszędzie takie ikonki, kłódki, dzięki której jesteśmy w stanie łatwo go rozłożyć albo złożyć. Teraz przechodząc już stricte do jego budowy. W tym miejscu mamy główny joystick, za pomocą którego sterujemy gimbalem. To jest sam joystick, dzięki któremu poruszamy gimbalem góra, dół, lewo, prawo i to jest główny tak naprawdę przycisk, którego używacie korzystając z gimbala. Tutaj razem z tą czerwoną kropeczką mamy przycisk uruchamiający wideo, znak aparatu, to jak możecie się domyśleć aparat, znak M to zmiana trybu, czyli podwójne przyciśnięcie zmienia nam tryb horyzontalny na wertykalny i vice versa. Z tej strony
mamy suwak, dzięki któremu jesteśmy w stanie powiększyć, przybliżyć coś albo oddalić. Z tej strony mamy przycisk uruchomienia gimbala oraz miejsce, za pomocą którego go ładujemy, czyli USB-C. A tutaj z tej strony mamy spust, dzięki któremu jesteśmy w stanie wycentrować nasz telefon. To teraz czas na pokazanie montażu telefonu w gimbalu, bo to jest istotne. Musicie pamiętać o tym, żeby w pierwszej kolejności zamontować telefon, a dopiero później uruchamiać gimbala, bo w przeciwnym wypadku on będzie Wam krzyczał i w skrajnym przypadku możecie nawet go uszkodzić. I to się tyczy praktycznie wszystkich gimbali, więc o tym pamiętamy. Tutaj mamy taką rozsuwane łapy, które nam łapią telefon. To, co pamiętajmy, to żeby na przykład nie naciskały konkretnego przycisku, bo potem możecie się zastanawiać, czemu na przykład zmienia się głośność w trakcie nagrywania. To jest tylko dlatego, że macie w ten sposób złapany telefon. Gdy już jest on poprawnie zamontowany, to po prostu przyciskamy ten przycisk i już mamy pełny widok z gimbala. Teraz pokażę Wam, jak te poszczególne przyciski wpływają na to, co widzimy. Używać będę aplikacji Feiyu On, czyli tej głównej aplikacji producenta. Zacznijmy od tego, że poruszam joystickiem, dzięki czemu jestem w stanie wygodnie poruszać góra-dół, lewo-prawo obrazem. Jest to naprawdę płynne korzystanie. Gdy kliknę przycisk nagrywania, no to w tym momencie zaczynam nagrywać film. Widzicie, że tutaj jego maksymalna wielkość to jest 2,59 giga. Tym samym przyciskiem jestem w stanie go wyłączyć, a z przyciskiem z aparatu mogę zrobić zdjęcie. Gdy kliknę podwójnie przycisk M, zmienia się orientacja, więc na samym filmie może to dla Was wyglądać trochę dziwnie, tylko wrócę do tej głównej. Przyciskiem z boku możemy sterować wiele funkcji. On może nam służyć jako przybliżanie, ale jak widzicie, jest ono dosyć powolne i tak samo oddalanie. Żebym wrócił do głównego widoku. OK. Kolejne rzeczy mogę zmienić mu na przykład ISO za pomocą tego samego przycisku. Mogę mu zmienić ostrość. Tak jak widzicie, ten przycisk jest wielofunkcyjny, dzięki czemu możemy kilka rzeczy nim sterować. A na sam koniec mamy ten spust, o którym Wam wspominałem, który nam centruje obraz. Dzięki czemu, jak ja ruszam kamerą, to on się cały czas fokusuje na jednym konkretnym miejscu, a gdy go puszczę, przestaje. Jeszcze chwilę zostaniemy w głównej aplikacji i pokażę Wam pozostałe funkcje, które są wraz z tym gimbalem. Już one nie są stricte na samym gimbalu, tylko już musimy wejść w samą aplikację. Gdy wejdziemy sobie w Advanced Settings, to tutaj mamy podstawowe funkcje z sterowania tym gimbalem, ale gdy wejdziemy w tutaj opcję aplikacji, to mamy tak, mamy samowyzwalacz, możemy go sobie ustawić na 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund. Bardziej w sytuacji, gdy mamy go z podpiętym statywem i chcemy zrobić sobie zdjęcie z daleka. Mamy opcję piękno, aczkolwiek ja jej oczywiście nie potrzebuję, ale co nie zmienia faktu, że możemy siebie upiększać. Mamy opcję automatycznego flasha, mamy HDR-a, akurat to jest teraz tryb bez wsparcia HDR mi wyskoczyło. Mamy różne filtry, mamy gesty, dzięki którym jesteśmy w stanie na przykład za pomocą konkretnego gestu zrobić zdjęcie. No i mamy tych opcji trochę więcej. Mamy tryb profesjonalny, możemy sobie stawić znak wodny. Widać, że gimbal nie jest prostym urządzeniem, które nic nam nie daje, tylko ma w sobie trochę tej inteligencji w połączeniu oczywiście z samą aplikacją. To tyle o gadaniu o gimbalu, a zaraz czas na trochę użycia gimbala i pokażemy Wam filmiki, które zostały nagrane za pomocą tego gimbala oraz 2 iPhone'ów. Zapraszam.
Gimbal Vlog Pocket od Fejutek, Vlog Pocket 2, jest dobrym narzędziem dla vlogerów, dla amatorów, dla osób, które powiedzmy nie zajmują się tym jakoś super zawodowo, ale chcą, żeby ich zdjęcia, ich filmy były wyższej jakości. On jest tani, bo on kosztuje trochę ponad 300 zł, a mimo wszystko, tak jak widzieliście, mamy w nim trochę inteligencji, mamy w nim wszystkie funkcje, które potrzebujemy od gimbala, więc to jest w porządku. Nie jest to gimbal bez wad. Zdarza mu się rozłączać i to jest minus z tego. Jeżeli chodzi o przybliżanie, oddalanie, to też działa to trochę powoli, a poza tym, no, to jakby łączenie, wykonanie, gdy porównuję go z DJI OM4, to widzę tutaj dużą różnicę i przeskok pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Z drugiej strony DJI OM4 kosztuje tyle, co dwa takie gimbale, więc musicie się zastanowić, czy faktycznie potrzebujecie sprzętu za 700 zł, czy wystarczy Wam sprzęt za 300 zł. Bo powiem szczerze, że on jest u Soshi już od jakiegoś czasu, jest ona naprawdę zadowolona z jego działania, korzysta z niego bardzo często i on bardzo fajnie podkręca wszystkie filmy na wakacjach. Sami zresztą byliśmy i te filmy widzieliście z naszego wspólnego wypadu, więc mogę Wam go polecić. Jeżeli szukacie taniego gimbala i chcecie zacząć swoją przygodę, to Fejutek Vlog Pocket 2 jest fajnym rozwiązaniem. Jeżeli szukacie gimbala do kręcenia vlogów i nie chcecie skakać, no to to jest moim zdaniem must.